Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat lęgów w mojej hodowli, moje spojrzenie na ten etap i ten proces cały, który zachodzi tutaj, przygotowanie ptaków do tego sezonu. Opowiem, jak postępuję ze szczegłami. Zahaczymy też o te wszystkie mity, na hodowlę pod kanarkami, o wyrzucanie młodych, niewyrzucanie młodych, niszczenie jajek. Są tematy, które na pewno interesują początkujących hodowców. Mnie też to bardzo frapowało. Opowiem o postępowaniu, o klatkach, o moim własnym odczuciu na temat lęgów, więc zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Na pewno byłoby czas zacząć całą tutaj rozmowę o lęgach od przygotowania ptaków do tego okresu. Ja rozpoczynam przygotowanie do tego okresu gdzieś tak w połowie lutego. Już pojawiają się gdzieś pierwsze gwiezdnice, które podaję ptakom w te ciepłe dni. Zwiększam tak jakby suplementację wapniową. No wiadomo, że sepia jest cały czas, jakieś minerały, ale dodatkowo do wody podaję jeszcze kalcjum, który ma po prostu stopniowo budować zapas tego minerału, wapnia na okres lęgowy. Początkiem marca pozwalam sobie już połączyć ptaki wstępnie w pary i daję trochę im czasu, żeby zabrały ze sobą, że tak powiem. To też jest takie łączenie na dziko, moim zdaniem nie ma sensu. Ja łączę sobie prędzej, mam czas, żeby te ptaki poobserwować, zerknąć, jak się między sobą zachowują. One mają czas, żeby po prostu się dogadać przysłowiowo, czyli dobrać się w tą parę. W tym roku zrobiłem w ten sposób. Sam początek marca praktycznie i suplementacją jedziemy dalej. W te najcieplejsze dni zaczynałem już dawać kiełki, dawałem troszkę karmy jajecznej suchej z kiełkami. No i im dłuższy dzień, tym ta suplementacja się zwiększa. Karmę cały czas podaję praktycznie do wyklucia na deserówkach. 2-3 razy dziennie staram się im dawać z rana, w południe i przed pracą jeszcze. Do tego dochodzi normalna karma plus suplementacja witaminami. Wydaje mi się, że to całkowity standard, który się gdzieś podaje kanarkom. Też trzeba je odpowiednio rozbudzić, ale to jest dosyć istotne. Najważniejszym czynnikiem rozbudzającym ptaki tutaj do lęgów to jest światło dzienne. Tego nie oszukamy. Światło dzienne jest najwspanialszą witaminą, rządzi całymi procesami życiowymi na planecie i całym życiem naszych ptaków. Bo chciałbym tylko przypomnieć, że wszystko z tego zależy, już chyba to mówiłem w tym odcinku. Jak to jest z tymi szczegółami, które podobno wyrzucają młode, niszczą jajka? Jest to prawda, nie da się tego ukryć, że samce mają tendencję do tego, żeby niszczyć jajka zaraz po zniesieniu. Nawet jeżeli stosujemy siatkę odgrodową w klatce i otworzymy ją na chwilę, samica zejdzie, to ten brutal zaraz wskoczy i te jajka nam zdewastuje, więc ja samcom w ogóle nie ufam. Stosuję siatki odgrodowe po zniesieniu 5. jajka, momentalnie go oddzielam, po poddzieleniu oczywiście tych jajek, bo jajka też normalnie jak w hodowli kanarków podbieram, potem podkładam z powrotem. No i tak praktycznie samiec zostaje bez młodych, wydaje mi się, gdzieś tak do 10. dnia na spokojnie. Chociaż w zwyczaju mam tak, że tego samca potem nie puszczam praktycznie w ogóle, bo samica jest w stanie w 100% wykarmić młode, które jej się wyklują. Tendencja jest do tego, że wykluwa się od 1 do 5. Miałem też takie gniazda, gdzie było po 6. Ten 6 już jest wiadomo słabszy, ale tak optymalna ilość to jest między 4 a 5. No najlepiej jakby były 3, to już jest w ogóle super. No ale każdy dąży, żeby mieć jak najwięcej, nie? Ale powiedzmy sobie szczerze, że te 4 te 5 ptaków samiczka sobie odpowiednio wykarmi i będą normalnej wielkości. Mamy już pierwsze pisklęta w gnieździe. Jak postępujemy? Ja nie daję w ogóle wtedy kiełków, chyba to jest standardowe podejście, karma jajeczna plus jakieś witaminy na wodę. Można do samej karmy jajecznej dawać witaminy. Nawet chyba jest lepsze rozwiązanie według mnie na starcie. No i cyklem wzrostu tych ptaków około 4-5 dnia już tak przechodzę na bardziej karmę z kiełkami już, na spokojnie.
i przede wszystkim dbam o to w karmie jajecznej, żeby ta karma jajeczna się nie zepsuła. No wiadomo, temperatury nam już rosną. Maj, kwiecień to już są duże temperatury, ta wymiana musi następować dosyć często, dlatego ja wymieniam 2-3 razy. Uczestniczy też w tym moja żona, wszystko ma wytłumaczone, więc wie, że trzeba wrócić z pracy i koło 16 jeszcze raz zmienić tą karmę jajeczną, jeżeli mnie nie ma w tym momencie w domu. Dużo hodowców stosuje w swojej hodowli pinkę, ja nie stosuję, nie widzę żadnej potrzeby. Stosuję jedne rzeczy, karma jajeczna, kiełki, suplementację witaminami, aminokwasami. Nie mam ochoty jeszcze zagracać lodówki gdzieś robactwem, które gdzieś było wcześniej gotowane i zmrożone. Zresztą robiłem taki eksperyment i nie widziałem, tak szczerze powiedziawszy, żadnej różnicy. Najistotniejsze to jest utrzymać rodziców, którzy będą nam lęgować, którzy będą nam wychowywać te ptaki w idealnym zdrowiu. Idealne zdrowie daje już nam możliwość do tego, że te ptaki będą normalnie rosnąć. I ja się tego trzymam i w ten sposób postępuję z moimi ptakami. Obrączkuję ptaki koło 5-6 dnia. To zależy, bo to też nie idzie tak wszystkiego do jednego worka wsadzić. Trzeba inspekcję tego gniazda zrobić, zerknąć, czy ten ptak się nadaje. Lepiej troszeczkę później i nie mieć potem problemu z tym, że samica ściągnie nam tutaj obrączkę, bo takie rzeczy naturalnie też się dzieją. Coś o klatkach. Czy to jest taki doskonały środek na hodowlę szczygłów? Tak i nie. Mam cały szereg ptaków, które normalnie podchodzą do tematu lęgów na klatkach. Klatki mam firmy 2GR, 120, chyba wszystkim dobrze znane, ale mam też pary, które po prostu na klatkach nie będą się rozmnażać. Obym nie wiadomo co zrobił, to i tak nie będą chciały tam się rozmnażać. Mam w tym roku na chwilę obecną takie 2 pary. Starą samicę, moją pierwszą szczyglicę, panią szczygłową, którą miałem u siebie w hodowli, mam ją do dzisiaj. Ona mi lęgowała na klatce tylko raz, no i już z założenia wiem, że ta dziewczyna, ona nie chce na klatce lęgować, dlatego obserwuję ją zawsze, samca i dam, gdzieś się tam razem dobiorą, no i wędruję sobie na wojlerę i z zegarkiem w ręku mogę powiedzieć, że za 10 minut zacznie robić gniazdo i też tak jest w tym roku. Mam kolejną samicę na drugim przedziale, która też tak samo nie chciała na klatce nic zrobić. Skakała po tej klatce na froncie. Widziałem, że nosi te szarpie, a jednak to nie było to. Przerzuciłem na wojlerę, że tak powiem, samiec zatańczył, samica też. Zaraz do gniazda wskoczyły. No i zaczęły budować sobie gniazdo. Na klatkach jest dużo łatwiej zapanować nad sytuacją, bo tak jak mówię, trzeba te ptaki zaobserwować, czy one tego po prostu chcą. No wojlera troszkę trudniej, bo ja muszę do tej wojlery wejść, nie mam tego tak zrobionego typowo pod rozmnażanie. Może w późniejszym czasie gdzieś to tak przystosuję na boksy, bo u mnie wojlera to jest głównie przelotka dla młodych ptaków i do zimowania ptaków przede wszystkim. 2, 3. Temat wykorzystania kanarka w hodowli szczygła syberyjskiego. Nie wiem dlaczego wszyscy z tego robią sobie tajemnicę. W naszym kraju większość ludzi, którzy jeździ za granicę, kupuje sobie szczygły spod kanarków, bo tak większość hodowców robi. Znam nielicznych, którzy tak nie robią. Czy ja tak robię? Przy najdroższych parach, które mam, na których mi zależy i które chciałbym rozciągnąć, oczywiście, że tak robię. Wykorzystuję to 2-3 pary mam tych kanarków tak naprawdę i to jest to naprawdę sporadyczna czynność, którą wykonuję, ale nie rozumiem całych tych teorii dopisanych do tego, które są gdzieś tutaj wysnuwane, że to właśnie kanarek zepsuł tego szczygła, że ten szczegieł wyrzuca te młode. No, słucham tego, czytam to i zawsze zadaję pytanie, pokażcie mi empirycznie dowód na to, że tak jest, że to właśnie kanarek zniszczył tego szczygła, no i wtedy jak zawsze jest, nic ci nie powiemy, ale tak jest. Tak jest, tak musi być. Mam hodowców bastardów, którzy też potwierdzają mi fakt, że samce europejskie wyrzucają młode, niszczą jajkę. O zgrozo! Pewnie były chowane pod kanarkami też tak samo. No nie wiem, te teorie mają tyle wspólnego, co polska teoria czerwonego za krzyżem, że to jest szpalt, że to jest nosiciel jakiejś mutacji. No,
Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, bo te czerwone za krzyżem to jest tylko lipochrom, który wychodzi gdzieś na zewnątrz, musi wyjść, no ale to samo jest przy kanarkach lipochromowych. Ten lipochrom musi wyskoczyć i powiększenie cały czas tej maski prowadzi do tego, że gdzieś ten kolor gdzieś wyskakuje w jakimś tam większym stopniu. Zobaczcie sobie Państwo, jakie maski są małe u dzikich szczegółów, a jakie duże są u majorów hodowlanych tak naprawdę. No ale nie o tym cała tutaj rozmowa ma trwać i ten wywód. Jeżeli ktoś ma ochotę i nie ma czasu się bawić tutaj w odgradzanie, dodatkową karmę i chce żyć bezstresowo, ja nie widzę przeszkód. Najważniejsze, żeby miał zdrowe ptaki, ładne ptaki i czuł satysfakcję z tego, co robi. I to jest najważniejsza rzecz. A kto co tam sobie ktoś mówi na lewo, prawo, to nie ma najmniejszego sensu tego słuchania tak naprawdę. Róbcie hodowcy tak, jak uważacie za stosowne. Ja moim kolegom zawsze mówię, że mam 2-3 pary i sobie hoduję pod tymi kanarkami. Jeden lęk przynajmniej wyciągam, najważniejszy, a potem daję tym ptakom też odchowywać te młode dla czystej zasady, żeby też odchowywały. Nie ma takiej sytuacji, że ptak u mnie nie odchowuje po prostu sobie młodych. Pierwszy lęk, tak staram się gdzieś podłożyć, bo też tak to wychodzi, bo szczerze powiedziawszy, ja wolę chodzić tutaj na zewnątrz niż do domu i tu spędzać czas z tymi ptakami, niżeli w domu sypać karmę jajeczną. Też dla mnie to jest większy fan tak naprawdę, obcowanie ze szczegółami niż z kanarkami. No a z kanarków korzystam praktycznie do bastardów też, do hybryd międzygatunkowych, no i mam parę turkotów, których też chcę sobie pociągnąć młode, bo uważam, że to jest też warte posiadać herceńskie kanarki w swojej hodowli, które praktycznie można powiedzieć są już zanikającą gdzieś tam rasą, gdzieś tu na Śląsku przynajmniej, no inaczej, nie są tak popularne jak kiedyś. Temat oświetlenia w hodowli, jak już wcześniej wspominałem, najistotniejsze dla mnie jest słońce. Słońce i ładna pogoda, przede wszystkim ten maj. Znam dużo hodowców, którzy gdzieś zaczynają sobie przygodę już troszkę prędzej. Używają światła sztucznego. No, że z tym światłem sztucznym też to nie jest tak, jak sobie wszyscy myślą, że zabuduję sobie LED i będzie super, bo ptaki przedłuży im dzień i będą się fajnie rozmnażać. Spektrum światła też jest bardzo ważne, które tutaj stosujemy. Musimy odpowiednio dobrać to światło do rozświetlania. Tam jest jakiś współczynnik jeszcze CRI bodajże. Trzeba zbliżyć się tym światłem do światła dziennego jak najbardziej, żeby tego ptaka po prostu nie doprowadzić do opierzenia. Tak jak mówiłem wcześniej, światło rządzi cyklami życiowymi i od niego zależy lęgowanie, pierzenie, spoczynek, etc., jak to się mówi. Ja osobiście nie stosuję rozświetlenia takiego, nie przedłużam dnia. Stosuję tylko oświetlenie takie klatkowe, żeby coś tam w nocy porobić rano. Rozświetlam to ptakom, ale to bardzo rzadko tam staram się wchodzić w tym okresie przedlęgowym. Nie stosuję sztucznego oświetlenia w swojej hodowli z racji tego, że nie czuję potrzeby przyspieszania samego procesu lęgowego. Natomiast lubię, jak pogoda jest taka jak teraz. Mamy schyłek praktycznie kwietnia, zrobiło się nam już zielono, dzień jest długi, ptaki już zaczynają lęgować, ja już przygotowuję się powoli do pierzenia, bo rozsadzam sobie aksamitki. Jest to też pewien proces, który tutaj trzeba uwzględnić w całej hodowli, że idąc cyklicznie, zgodnie z cyklem biologicznym ptaków, my też musimy rozpoczynać inne prace już związane z hodowlą, czyli na przykład, jak już wspominałem wcześniej, wysada aksamitek, które będą wspaniale nam wybarwiać nasze ptaki, przycinanie tutaj rdestu. Mało kto wie, że rdes jest odpowiedzialny za czarny odcień u ptaków. Ja to podaję ptakom, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek, na temat tego, co można podawać ptakom, co ja stosuję w hodowli. Bez wątpienia się takie coś u mnie na kanale w najbliższym czasie pokaże. Odbieranie młodych, przykładanie ich na wojlerę. Ja nie mam jakiegoś tam stricte jakiegoś tego terminu w dniach. Wydaje mi się, że około 30-32 dnia tak naprawdę. Trzeba zaobserwować ptaki, i samemu uznać, czy one są gotowe na to, żeby być odsadzone, żeby ten stres odsadzeniowy był jak najmniejszy tak naprawdę.
bo im mniejszy stres odsadzeniowy, ten ptak będzie zdrowszy na przyszłość. Pamiętajmy, że tutaj jednak ptak w pewnym momencie musi przejść na tryb samodzielnego pobierania pokarmu, już ta matka nie będzie gdzieś tam mu podawała, ale przy tam samiec, bo samica będzie już siedzieć. Też to trzeba umieć jakoś wycyrklować wszystko. Inaczej, połączyć jeszcze kolejny lęk z odsadzeniem tych ptaków. Dlatego też jest dosyć istotny jest ten samiec całej tej hierarchii tutaj, który odgrodowo też jest w stanie karmić potem nam te młode. No i wszystko kwestia tego, jak kto tam woli sobie robić. Tak jak mówiłem, można stosować kanarki, można sobie po prostu hodować podszczygłami. Ja swego czasu miałem taki przypadek. Miałem tutaj samca takiego 13-letniego z samego początku i ten samiec był na tej wojlerze, ja wpuszczałem młode. No i tak się złożyło, że ten samiec karmił te młode. One je wyżebrały od niego, no i zaczął je normalnie sobie karmić, więc ten stres odsadzeniowy był dużo mniejszy. Te młode fajnie wyrosły, fajnie się potem wypierzyły, były jak najbardziej zdrowe. Ale to samo odsadzenie jest bardzo istotnym etapem w życiu ptaka. To wszystko, co mam do powiedzenia dzisiaj na temat lęków. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, chciałby dorzucić jakiś komentarz, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i zapraszam na kolejne odcinki, które będę nagrywał. Będą one pokazywały, jak przygotować karmę jajeczną, czyli pokarm miękki. Chciałbym opowiedzieć parę słów o specyfiku, który ja stosuję w mojej hodowli, który cieszy się dużym powodzeniem na polskim rynku wśród hodowców szczegółów, przynajmniej wśród moich znajomych, który powoduje to, że moje ptaki są po prostu zdrowe i utrzymuję je w dosyć dobrej kondycji. Można powiedzieć, że od końca października, stosując ten specyfik, nie mam większych problemów zdrowotnych z ptakami. Więc dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki.